lata szukałem dla siebie nowego motocykla. Miał być przede wszystkim wszechstronnym sprzętem wyprawowym w okolicach 50 tysięcy złotych. Testowałem i porównywałem odpowiednio Hondę Transalp, BMW F800 GS oraz chińskiego Voyagea 900 DSX. Od samego początku w tym trójkącie jednak kogoś brakowało. Brakowało Teresy. No właśnie, a co by to było, gdybym wtedy wybrał Yamaha Tenerę zamiast Transalpa? Tylko na którą z nich się zdecydować? Może wyprawowa wersja World Trade? Podniesione zawieszenie, 2 zbiorniki? Wydech Akrapowicza? Albo klasyczna Tenera w tym pięknym malowaniu, które zawsze mi się podobało? No dobra, rzucamy monetą, którą wybrać. Reszka, wersja World Trade, orzeł, zwykła Tenera. No i reszka. Wybieramy World Trade. No, pięknie mruczy. Zasługa wydechu. Tak, wiem, wersja World Trade. Jak ją porównywać do biednego Transalpa? Ale spróbujmy. Jest żwawo. Tak krążę wokół tego motocykla w sumie z 2 powodów. Po pierwsze, Teresa zawsze mi się bardzo podobała. I tutaj od razu dementi, nie znam żadnej innej Teresy oprócz tej. A po drugie, w tej wersji kanapa jest na wysokości 89 cm, a ja mam tylko 173 cm wzrostu i chyba się boję trochę tego motocykla. No sprawdźmy, czy taki kurdupel jak ja poradzi sobie z tak wysokim motocyklem. Yamaha Tenere to motocykl, który zawsze mnie intrygował. Jednocześnie chyba ciąży na nim kilka mitów. Ja osobiście uznałem, kompletnie go nie doświadczając, że to motocykl dla mnie zbyt terenowy. Prawdopodobnie niewygodny na długich przelotach, no i ta moc, tylko 72 konie. Historia pokazała jednak, że w stosunku do Teresy bardzo się pomyliłem. Pogadajmy trochę o tym silniku. Blisko 700 cm pojemności, bardzo sprawdzona konstrukcja, mająca swój rodowód w MT-07. Oczywiście odpowiednio przystosowana do motocykla typowo adventure'owego, ale, bo tutaj są 72 konie. Tylko 72 konie. Muszę się wam przyznać do 2 wstydliwych rzeczy w moim życiu. Po pierwsze, oglądałem kiedyś Love Island bez zażenowania, a po drugie, odrzuciłem Yamaha Tenerę tylko dlatego, że w katalogu zobaczyłem, że ma 72 konie. Słuchajcie, i mówię to z pełnym przekonaniem, ten silnik nie ma 72 koni. Ja nie wiem, jak to się stało. On został źle shamowany przez Yamahę. Jeżdżę na co dzień już od 3-4 tysięcy kilometrów Transalpem, który ma 92 konie. Waży bardzo podobnie. I ja nie czuję jakiejś różnicy. To się wkręca jak szalone. Niesamowity jest ten silnik. To jak brzmi, to jak przyspiesza. W każdym zakresie jest też mega elastyczne. Ja wiem, że w terenie to cyfra nie ma znaczenia, że Dakar wygrywają 60-konne 400. No ale chciałem mieć też motocykl do dynamicznych wyprzedzeń czy na autostradę i pomyliłem się. Teresa, bardzo się w stosunku do ciebie pomyliłem. No zobaczmy, jak Teresa radzi sobie w offroadzie. Bo że w tej materii potrafi więcej niż trampek, no to jest pewne. A właśnie, a co z kontrolą trakcji? Czy ją wyłączyłem? Nie, bo ten motocykl nie ma kontroli trakcji. Od razu widać, z jaką maszyną mamy do czynienia. Kurczę, kupując Transalpa, nie rozumiałem, czym jest dobre zawieszenie w motocyklu. Mamy tutaj dość porządny amortyzator skrętu Olinsa. W fajnym umiejscowieniu, bo można go tutaj regulować. Na piasku powinno to się sprawdzić naprawdę fajnie. No i zawieszenie. Zawiasy Kajaby w tej wersji. Motocykl jest też
wyraźnie podniesione. Fuck, najgorszy jest taki niespodziewany piasek. Lecisz i pełny piachu. Gaz i bez pracy kierownicą. No i mamy wartę. Pogadajmy o kilku feature'ach tego motocykla, bo jest co pokazać. Jak choćby ten kozacki wyprawowy podwójny bak paliwa. Łącznie mieszczą się tutaj 23 litry, gdzie w zwykłej tenerze jest to 16. I to jest całkiem spoko, bo podczas ostatniej wyprawy do Rumunii mam wrażenie, że ciągle myślałem o tankowaniu w trampku. No i oczywiście jeszcze wydech. Sprawdźmy, jak tenera brzmi na Krapowiczu. No i to podniesione zawieszenie na kajabie. Jest tutaj całkiem duży prześwit, przez co niestety no nie jest to motocykl dla takich kurdupli jak ja. Przyznam szczerze, że jeszcze trochę się do niego nie przyzwyczaiłem, jeśli chodzi o wysokość. Kanapa jest tutaj na 89 cm, natomiast zwykła tenera jest trochę niższa i myślę, że to byłoby całkiem spoko. A właśnie, jeszcze kwestia wzrostu, bo kilka osób mnie o to pytało, czy wybieracie obniżone kanapy. Słuchajcie, no to zawsze jest ostateczność. No, ten motocykl jest najlepszym przykładem na to, że taki niski gość jak ja jest w stanie okiełznać motocykl, który ma kanapę na 89 cm, więc kanapę na 87 czy 5 to naprawdę nie są już dla mnie problemem. I może głupio to zabrzmi, ale do wysokich motocykli trzeba się po prostu trochę przyzwyczaić. Szczególnie jeśli wcześniej jeździłeś na czymś niskim. Ale te regulowane zawiasy Kajaby czy Akrapowicz to jest wszystko nic. Moim ulubionym elementem jest to, jak oni rozwiązają tutaj kwestię crashpadów. Mamy taki stalowy, solidny element zakończony tworzywem. Tu nawet już zdążył przyjąć jakiś upadek i innych uszkodzeń nie widać. No bo spójrzmy prawdzie w oczy, no nic tak nie szpeci motocykla jak orurowanie. W Transalpie czy to założymy czarne czy srebrne, no szpeci ten motocykl. A jeśli chodzi o ergonomię na tym motocyklu, no niestety był to drugi powód, dla którym tak naprawdę tenerą nie chciałem się przejechać. Miałem jakieś wyobrażenie, że to będzie surowy motocykl, mocno nastawiony na teren, którym długie przeloty autostradowe będą bardziej problematyczne niż trampkiem. No i co mogę powiedzieć? Znów się pomyliłem. Faktem jest, że przez ten weekend nie zrobiłem dużo kilometrów. Trzeba byłoby go wziąć rzeczywiście na tripa do Rumunii. Natomiast ta kanapa, pozycja... Nie wiem, niewieloma motocyklami jeździłem, natomiast ja nie czuję tu jakiejś wielkiej różnicy między trampkiem a tenerą. Ogólnie w wersji World Rate ta ochrona przed wiatrem powinna być tutaj dużo lepsza. Nie wiem, zostawiam to waszej ocenie. Każdy musi się przejechać i sam to ocenić. Na pewno to, co jest spoko, jeśli chodzi o ochronę, to te szerokie boki naprawdę fajnie chronią nogi. Natomiast jeśli chodzi o kokpit, no nie wiem, w kasku wczoraj czułem, że jest naprawdę głośno, ale może to kwestia tych wietrznych dni. Słuchajcie, no ja wiem, że tą wersję World Rate trudno porównywać do Transalpa, natomiast bardzo zależało mi, żeby się nią przejechać. Pewnie w kolejnym odcinku przejadę się zwykłą tenerą. Słuchajcie, natomiast jeśli chodzi o ceny, ta wersja tenery razem z Akrapowiczem i tym wszystkim kosztuje 55 koła, gdzie zwykła tenera to jest jakieś 49, więc kwestia różnic cenowych nie jest jakaś bardzo duża. Więc myślę, jak już wybierać tenerę, to jakąś lepszą wersję. Tak jeszcze a propos silnika Teresy, bo kilka osób też pisało do mnie a propos wibracji w Transalpie. Widziałem, że na grupie Transalpa również pojawił się ten temat. Znów, każdy myślę musi przejechać się samodzielnie, natomiast jeździłem przed chwilą trampkiem, żeby to porównać. No i nie mam dobrej informacji dla trampka. Mam dość duże wrażenie, że tutaj te wibracje są dużo mniejsze. Trampek naprawdę przy tam 5-6 potrafi już na tych podnóżkach dość mocno wibrować. Mi to nie przeszkadza, ja bardzo cenię tam ten silnik, natomiast no niestety chyba tutaj, czy stety, wibracje są mniejsze. A krótkie podsumowanie? No gdybym miał kilka centymetrów więcej, to jest motocykl, na który chciałbym wymienić Transalpa i to szybko.
Jest naprawdę doskonała w terenie, absolutnie wystarczająca do szybkiego wyprzedzania, do dynamicznej jazdy w mieście. No i chyba sprawdza się to, co uświadomiłem sobie w ostatnich miesiącach, że motocykli trzeba absolutnie doświadczać. Trzeba je testować, jeździć. Naprawdę to jest coś, o czym nie można czytać w broszurze. Naprawdę żałuję, że wcześniej się nią nie przejechałem i nie rozważyłem jej podczas zakupu trampki. Rolling around in my bed.